pamiętam, zostawałam w hotelu po drugim stronie Sheikh Zayed Road i byłam tak przyzwyczajona do chodzenia piechotą w Londynie, że postanowiłam sobie przejść. A wszyscy ludzie w pracy do mnie ludzie powiedzieli, jak przejść? Nie przejdzie przez Sheikh Zayed Road, nie? Ja mówię, przejdę, jak nie przejdę? Ja nie przejdę, oczywiście, że przejdę. Jedyne, co się modliłam do Boga, do Universe, I need to get out of here. Muszę wyjechać z Dubaju. To jest niesamowite, jakie zmiany ich w życiu nachodzą, kiedy uregulują swój sen. Dziewczyny z Dubaju. Cześć, nazywam się Emilia Jaworska, a to jest podcast Dziewczyny z Dubaju. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dziewczyny z Dubaju Her Dubai Story. Dzisiejsza rozmowa to opowieść o odnajdywaniu równowagi, pasji i zdrowia. Moją gościnią jest Ewa Golan, która przez ponad 20 lat żyje życiem ekspatki. Najpierw w Londynie, a potem w Dubaju. Jak wiele osób po przeprowadzce do Dubaju, Ewa zmagała się z przyrostem wagi, tak zwanym Dubai Stone, a także z wypaleniem zawodowym po latach pracy w korporacyjnym świecie marketingu. Kiedy Ewa zrozumiała, że prawdziwym bogactwem jest nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne, postanowiła pójść o krok dalej. Została Holistic Transformation Coachem, pomagając ludziom w głębszym zrozumieniu siebie. Nie tylko przez liczenie kalorii, ale poprzez pracę z emocjami i umysłem. Współpracowała z uznanymi markami, takimi jak Atlantis The Royal, Dubai Fitness Challenge czy Fitbit, a jej klienci cenią ją za empatię i kompleksowe podejście do zdrowia. Przygotujcie się na inspirującą rozmowę o tym, jak znaleźć harmonię w życiu, zarówno w ciele, jak i w duszy. Zapraszam. Cześć Ewa. Cześć Emilia. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, naprawdę jestem bardzo wdzięczna. Ewa, jakbyś mogła powiedzieć nam na wstępie, czym się zajmujesz? Jestem holistic health coach, coachem od zdrowia. I na tym coaching polega, że wspomagam moje klientki w prowadzeniu zdrowego stylu życia. I to idzie oczywiście wgłębia się w transformację taką 3-miesięczną, bo pracuję z klientkami przez 12 tygodni i naprawdę wspomagam im taki tryb życia zmienić, ulepszyć. Patrzę na cało tak właśnie holistycznie na ich życie, czyli nie tylko jak powiedzmy właśnie to nie chodzi o liczenie kalorii, tylko chodzi o różne takie aspekty ich życia, czy stres, czy sen, czy praca, czy rodzina, czy dzieci. Dużo kobiet ma tak, że po prostu właśnie zatraca się w jednej, powiedzmy w jednej tam w rutynie czegoś i po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, jak może to na nie źle wpłynąć, na ich zdrowie. Tak. Także pomagam im tak holistycznie i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Tak, powiedziałam na początku, bo to jest bardzo ważne, o tym, że już 20 lat mieszkasz za granicą i w ogóle bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się nagrać ten podcast po polsku. Bo wiem, jaki to jest dla Ciebie challenge i wiem, że mówiłaś na początku, że fajnie byłoby nagrać po angielsku, czujesz się dużo swobodniej w tym języku, ale w ogóle się nie przejmuj. Chyba będzie dobrze. Wiesz, powiem Ci, że jest o wiele lepiej dobrze, niż tak. było rok temu. Teraz w tamtym roku spędziłam bardzo dużo czasu w Polsce, także po raz pierwszy od 20 lat zakochałam się w ogóle w Warszawie i w Polsce. I po prostu cieszę się, że mogłam praktykować więcej, bo inaczej to byłoby chyba troszeczkę trudniej teraz, ale cieszę się, że rozmawiamy po polsku, bo to jest bardzo ważne. Tylko po prostu dla mnie polski jest taki licealny, bo wyjechałam jak miałam 18 lat, Tak. a wszystko inne zawodowo, wszystko było po angielsku, studiowałam w Londynie po angielsku, także jest okej, ale damy radę. Jasne, na pewno damy radę, jest super i w ogóle jestem z Ciebie dumna, że po tylu latach jakby wróciłaś do korzeni i też, że ta Polska Ci się spodobała. Bardzo. No to jest super. No i też, wiesz, nie wiem, czy masz wielu znajomych Polaków w Dubaju? Właśnie nie. Właśnie nie. I po tym, jak wróciłam z Polski w tamtym roku, całe lato spędziłam w Polsce,
taka myśl właśnie mi przeszła, że bardzo chciałabym znaleźć się w takim otoczeniu Polaków tutaj w Dubaju, jak jestem, i się poznałyśmy. Zmanifestowałaś to. I zmanifestowałam Jesteś siebie. w dobrych rękach. Ja też bardzo się cieszę, że się poznałyśmy. Mnie o tobie w ogóle powiedział mój mąż, który kojarzył cię z Dubaju, bo tańczyłaś i uczyłaś tańca przez wiele lat. Czyli twoja historia zaczęła się od wyjazdu do Londynu, tam pracowałaś w corporate marketing, tak jak powiedziałaś, ale gdybyś mogła opowiedzieć, jak wyglądała twoja droga do tego, że zostałaś Health Transformation Coachem, Holistic Transformation Coachem, no i też jak się znalazłaś w Dubaju. Moja droga była taka, że w wieku 18 lat wyjechałam do Londynu, ponieważ mój brat już tam był przez 7 lat. No i byłam to jedną właśnie z milionów osób, które wyjechały w roku 2004-2005, prawda, bo wtedy się Unia otworzyła do nas. No i wszyscy wyjeżdżali albo do Londynu, albo do Dublinu. I to była taka faza mojego życia, że miałam gdzieś iść na studia po lecie, tak? Ale zadzwoniłam do mamy po miesiącu, jak byłam w Londynie miesiąc i powiedziałam, że mamo, nie wracam. A mama do mnie mówi, wiedziałam. Miałam wrócić po miesiącu, nie wróciłam, zostałam 12 lat. Dlatego, że jestem z małej miejscowości z Włodawy, spod Lublina i dla mnie po prostu Londyn to był taki ogrom możliwości. Tak? I wiedziałam, że jeżeli będę decydowała tam, to będę miała o wiele więcej opportunities, tak? Jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o wszystko. I dlatego właśnie zdecydowałam się tam zostać. A że trzeba było pracować i zarabiać, to znalazłam się właśnie w takim corporate, od początku, prawda, wiadomo, jak jest to takie corporate positions na samym początku. I gradually od tej pozycji przez 12 lat pracowałam w Londynie w marketingu, w corporates. Dlatego, że moją pasją zawsze był taniec. Założyłam tańce najpierw w Londynie, a właśnie potem jak się przeniosłam do Dubaju. Założyłam szkołę tańca, tak, w Londynie. I potem jak się przeniosłam do Dubaju, to zaczęłam uczyć tutaj. Taniec po prostu nawet uratował mi życie, powiem. Nie tylko jeden raz. I dla mnie taniec ma bardzo, bardzo dużo tutaj miejsca w moim sercu. I cieszę się właśnie, że mogłam to połączyć, to moje corporate life z nauką tańca. I właśnie dzięki temu moje studentki z tańca przychodziły do mnie na weight loss. Pytały się dla mnie... Czyli chciały schudnąć. Chciały schudnąć, tak. Pytały się mnie, jak schudnąć. I wtedy zaczęłam się tym też bardziej interesować. I zapisałam się na dyplom, na nutritional dyplom w Londynie i zrobiłam takie małe, mniejsze studia, powiedzmy. Ale wiedziałam, że jeżeli chodzi o styl życia, właśnie to jest więcej niż liczenie kalorii, tak? To jest więcej niż tylko co się je. Więc następnie właśnie to było tak, że byłam w Londynie przez 12 lat, ale pewnego dnia miałam taki przełom, taki dzień, gdzie powiedziałam sobie, mam dość, wystarczy. There's more to life. Jest po prostu więcej od życia. There's more to life There's than more this. to life than I to już this. powiedziałaś po raz kolejny, bo pierwszy raz powiedziałaś to, jak wyjechałaś z Polski do Londynu, Tak. a potem jak zmieniałaś swoją drogę. Tak, i to był ten moment właśnie, kiedy stałam pod stacją Oxford Circus, pod parasolką z 200 innymi osobami w każdym corner, czyli 4 corners były, tak, i czekamy na otwarcie metra, bo jest zaludnione, nie było miejsca w ogóle, wiesz. I deszcz pada, wieje, jest zimno, jest ciemno, jest szaro, bla, bla. I sobie powiedziałam, okay, there's more to life than this. I potem podróżowałam przez 4 miesiące. I też powiedziałaś mi wcześniej, że wtedy też straciłaś pracę. I straciłam pracę. Tak, i to się zbiegło też z tym wypaleniem też już wtedy w Londynie, z tą pogodą, z szarością, która tam jest. Tak, straciłam pracę i wiedziałam, że to było najlepsze, co dla mnie się wydarzyło w tym momencie. A wtedy już o tym wiedziałaś? Tak, wtedy wiedziałam. Pracowałam w Savills, tak, bardzo dobry deweloper, bardzo dobry real estate, ale właśnie taka kultura była bardzo brytyjska i wiedziałam, że się tam po prostu to nie było moje miejsce, no ale byłam, wiesz, sama w survival mode, musiałam zapracować, prawda, na życie w Londynie i wiedziałam, że to nie było dla mnie, więc postanowiłam
wyjechać na wakacje, po prostu podróżować. Wróciłam do Londynu, zaczęłam szukać pracy, no bo musiałam zarabiać pieniądze. Zaczęłam szukać pracy, ale również poszłam do wróżki. Bo byłam taka zagubiona. Czułam się zagubiona po tych podróżach. Jak wróciłam do Londynu, to był 2016 rok i poszłam do wróżki zapytać się. I wróżka powiedziała mi, że widzi dużo Muslims, że widzi dużo Asians i że widzi wizę. I to był chyba lipiec czy sierpień i w tamtym momencie w ogóle nie... Dubaj to w ogóle jeszcze nie był naprawdę tak w mojej głowie. Nic tam w ogóle nie ten. Powiedzmy miesiąc chyba zalogowałam się jeszcze na Facebook i zaczęłam już nie? I zobaczyłam, że moi znajomi z pracy, z którymi pracowałam powiedzmy rok przed, byli już w Dubaju. I zobaczyłam, jak fajnie sobie żyją, świeci słońce, bardzo dobrze sobie spędzają czas. Jest po prostu, widziałam, że bardzo są szczęśliwi. I powiedziałam sobie, this is where I need to be. This is where I want to be. Czyli taki znak. Czyli taki jakiś znak, który potem cię kierował już i był twoim jakimś takim drogowskazem do tego celu. Tak. No i wróżka miała rację. Ciekawe, czy jakby ci o tym nie powiedziała, to czy też znalazłabyś się w Dubaju? Ciekawa jestem, jak to życie może się potoczyć. Ja też. No bo tutaj jednak, wiesz, nie odrzuciłaś tej myśli, tylko ona gdzieś tam była i po jakimś czasie jednak się tutaj znalazłaś. No i jak to się stało, że tutaj się przeprowadziłaś? To, co robiłam w Londynie, byłam B2B Marketing Manager. Pracowałam dla Zoopla Property Group. I ta sama pozycja otworzyła się tutaj w Dubaju dla Property Finder. I po prostu miałam kilku znajomych, którzy pracowali w Property Finder. Dostałam drugie interview i dobrze wszystko mi poszło. Także w ciągu miesiąca spakowałam się i przyjechałam do Dubaju. Super, niesamowicie i w ogóle bardzo szybko, bo z reguły tutaj, tak jak rozmawiam, wiesz, z ludźmi, no to ten proces trwa nawet pół roku, żeby, wiesz, coś znaleźć, żeby w ogóle dostać tą ofertę, więc miesiąc to jest w ogóle bardzo szybko, więc na pewno tak miało być. Ale jeszcze o tym szukaniu pracy, powiedziałaś, że miałaś też tam znajomych, czyli to też był system poleceń, tak? Tak. Nie takie cold sending CV, czy tam nie wiem jak to nazwać, ale nie po prostu wysłanie CV w odpowiedzi na ogłoszenie, tylko najpierw pojawiło się to ogłoszenie i miałaś tam znajomych, którzy mogli... Tak właśnie, ale zalogowałam się na LinkedIn i zobaczyłam, że ta pozycja była po prostu otwarta kilka dni przed i to tak miało być. Tak miało być pisane naprawdę. Zobaczyłam, to po prostu była ta sama pozycja, co robiłam w Londynie, B2B, od Trade Marketing Manager i zaaplikowałam i tak miało być. Super. No i co? Przeprowadzasz się do Dubaju i jak ci jest? Jesteś już szczęśliwa i wszystko jest cudownie, pięknie? Tak jak wielu się wydaje, że będzie po przeprowadzce do Dubaju? Powiedzmy, nie za bardzo. Pierwsze, co pamiętam, to wydawało mi się, że będę bardzo dużo zarabiać, bo też przeliczałam na funty. Tak. A w funtach, powiedzmy, zarabiałam mniej i w Dubaju wydawało mi się, wow, super, okej. Nawet na sam początek, tak? Będzie okej. Przyjechałam, no i okazało się, że jest jednak drożej niż myślałam, tak? Wszystko, jeżeli chodzi o wynajem mieszkania, jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli chodzi o samochód, jeżeli chodzi o takie początki, tak? Także wydaje mi się, że byłam troszeczkę taka zszokowana, ale ja się tak cieszyłam byciem tutaj w słońcu. Dla mnie to wydaje mi się, że to było dla mnie naprawdę najważniejsze. Poza tym napisałam sobie jeszcze właśnie w dzienniku, jak miałam 28 lat, że do 30 roku życia będę mieszkała przy plaży. Na plaży i w słońcu. I przeprowadziłam się do Dubaju miesiąc przed swoimi 30 urodzinami. Wow, czyli Także znowu... czy wróżka, czy nie wróżka, tak właśnie miało być. Tak. Ale po prostu dla mnie Dubaj to był taki odskok od Londynu, od szarości. I wydaje mi się, że w tamtym wieku, jak jeszcze miałam 30 lat, to było tak, okej, super, słońce świeci codziennie, jest plaża, jest okej. Tak? Także dla mnie to było najważniejsze wtedy. Oczywiście priorytety się troszeczkę zmieniły z wiekiem, z dojrzałością, więc powiem, nie było tak łatwo, ale było okej. Tylko że po prostu jest tak, że właśnie
nie jest tak, że jest tak pięknie i każdy jeździ Lamborghini i każdy jeździ Ferrari. To nie jest tak. Tak? To jest normalne życie. Ludzie chodzą do pracy, tylko w innym systemie. Tak, no i też na wiele rzeczy trzeba uważać, prawda? Bo ostatnio rozmawiałam właśnie z koleżanką, która przeprowadziła się do Dubaju i zwróciła mi na takie uwagę na takie rzeczy, o których ja troszeczkę zapomniałam. Czyli na przykład, że pierwsze pół roku to jednak jest to przystosowanie się do nowej mikroflory, wiesz, do nowego jedzenia, do powietrza. Są pewne, wiesz, i infekcje i takie, no nie wiem, no, czy przeziębienia, czy osłabienie, do którego trzeba się przyzwyczaić. Jest ten tak zwany Dubai Stone, o którym za chwilkę. Ludzie też się nie spodziewają, a jednak bardzo często ludzie po przyjeździe tutaj właśnie tyją i nie wiadomo dlaczego. Ale są też takie rzeczy, na które naprawdę trzeba zwracać uwagę, bo ludziom się wydaje, że dostaną pracę nawet za 2 razy tyle, co w Polsce, powiedzmy. I wydaje się, że to jest dużo, a to nie do końca jest dużo, bo jedzenie w sklepie może jest podobne, ale potem jak trzeba doliczyć te wszystkie dodatkowe opłaty, jakieś depozyty za klimatyzację, depozyt za energię, depozyt za mieszkanie trzeba umeblować, ubezpieczenie trzeba mieć bardzo dobre, zdrowotne. Ta koleżanka powiedziała mi, że poszła do lekarza i ubezpieczenie nie pokrywało leków, a leki wyniosły ją 2500 złotych na jednej wizycie, więc to się zbiera i trzeba być bardzo też uważnym przy przeprowadzce, że to jest twoje wynagrodzenie, ale naprawdę dowiedz się, policz te koszty i dowiedz się, co może po prostu cię spotkać. Dokładnie. No to jak wyglądało to właśnie w twoim przypadku? Jak wyglądała ta praca i twoje życie w tamtym momencie? To właśnie było tak, że tak po prostu wrzuciłam się w tą pracę i ta praca była dla mnie wszystkim. Również zaczęłam uczyć bardzo szybko tańca po 2 tygodniach. Także mój schedule był taki bardzo, bardzo busy. A początki były takie trudne, ponieważ na początku nawet, pamiętam, zostawałam w hotelu po drugiej stronie Sheikh Zayed Road i byłam tak przyzwyczajona do chodzenia piechotą w Londynie, że postanowiłam sobie przejść. A wszyscy ludzie w pracy do mnie ludzie powiedzieli, jak przejść? Nie przejdzie przez Sheikh Zayed Road, nie? Ja mówię, przejdę, jak nie przejdę? Ja nie przejdę, oczywiście, że przejdę. I potem doszłam, gdzieś chciałam przejść, mówię, nie przejdziesz, tak? Także po prostu to był taki, wiesz, szok, nie? Ile pasów jest na Sheikh Zayed? 12 razem? No tak. 6 i 6. Tak, Okay. nie da rady. Tak? No No nie. i po prostu to był taki szok, bo zaczęłam właśnie mniej się ruszać, tak? Nawet czy chodziłam na siłownię, czy tańczyłam, to jednak ten codzienny ruch był taki zlimitowany, ponieważ samochodem się jedzie do pracy, w pracy się siedzi 9 godzin, idziesz na siłownię, może godzinę, coś tam i tyle, tak? Dla mnie to były takie początki. Ta spontaniczna aktywność jest mniejsza. Tak, nie chodzi się do sklepu pieszo, dokładnie. nie chodzi się załatwić tego pieszo, tylko wszędzie się jedzie samochodem, bo tutaj, no niestety, ale to miasto nie jest do końca przygotowane do I jeżeli chodzenia. nie ma się takiej świadomości o tym, to naprawdę bardzo szybko można to na sobie zobaczyć i na swoim ciele, i na swoim samopoczuciu, jak się śpi. Spałam o wiele gorzej, nie ruszałam się właśnie tak spontanicznie. I przytyłam to właśnie Dubai Stone i sporo ludzi mi mówiło o niej. I teraz jakoś tak nie wiem dlaczego, nie słyszę o tym za bardzo dużo, ale to jest nadal, wydaje mi się, że to jest nadal prawda, ponieważ właśnie jest tak, że ludzie się inaczej aklimatyzują do tego klimatu tutaj, tak? Wszędzie jest AC, powietrze jest zupełnie inne. Tak, wszędzie jest klimatyzacja, to prawda. Nie Nawet ma na przystankach autobusowych, Dokładnie. z których rzadko się korzysta w Dubaju, bo to nie jest popularne. Dokładnie. Ale tak, też jest. I wiem i po sobie, i po wielu ludziach, że właśnie bardzo dużo ludzi widzę, że bardzo szybko i łatwo jest po prostu puchnąć. Tak. I ja po prostu przytyłam chyba 13 czy 15 kilo, a w ogóle to był taki mój pierwszy rok w Dubaju. Chciałam poznać dużo ludzi, także bardzo dużo wychodziłam, także dużo brunches, dużo alkoholu, dużo takiego jedzenia z zewnątrz. Tak, może powiemy o tym brunches. To jest bardzo popularne w Dubaju. W weekend po prostu płaci się ileś tam dirhamów, powiedzmy 250, czyli 250 zł i można jeść ile się chce, pić ile się chce. Przez 4 godziny. Przez 4 godziny jest basen, muzyka, tańce i to jest
popularne. Bardzo popularne i na pewno z pierwszym, jak się najpierw tutaj przyjeżdża za pierwszym razem, to wszystkiego chce się poznać, tak? Chce się pójść do tego i do tego i do tego. I taki był mój pierwszy rok i po prostu po pierwszym roku zobaczyłam siebie i tak Boże Święty, co się stało? Kiedy to się stało? Tak, zaczęłam puchnąć i zaczęłam wtedy przechodzić na kolejną dietę, bo o tym, co jeszcze nie wspomniałam, to przez ten całe 15 lat od liceum, powiedzmy, zawsze byłam na diecie. I nawet mi koleżanki ze mnie się śmiały, mówi: Ewa, ty zawsze jesteś na diecie. A do mnie to nie dochodziło. Dla mnie to było normalne. Jak można nie być na diecie, tak? Próbowałam wszystkiego. Detoxing, juicing, keto, vegan, wszystko. I po prostu to mi jeszcze gorzej robiło. Może keto troszeczkę, powiedzmy, jak byłam w Londynie, było okej, ale czułam, że jednak moje ciało potrzebuje tych carbs, moje ciało potrzebuje tego. Czyli węglowodanów też. Tak, węglowodanów. Także niestety ten pierwszy rok to był taki właśnie, że wypaliłam się bardzo. Ale zobacz, Ewa, to jest takie, nie wiem, czy to jest z naszego pokolenia, bo ja też pamiętam, że u mnie w liceum diety były tak popularne, odchudzanie się w ogóle, ale takie wręcz katowanie swojego organizmu. I chyba nie jestem w stanie przypomnieć sobie koleżanki, która by nie była na jakiejś diecie w tamtym momencie. Jakieś dukany, tu białko, tu wiesz, 2 jajka dziennie, jabłko i jajko dziennie. Wiesz, no to jest dramat, szczególnie, że byliśmy wtedy w liceum, ale naprawdę pamiętam, że to nasze pokolenie zawsze się odchudzało. I nadal trochę pokutuje to, że jak tyjemy, to chcemy się odchudzić. I nie mówimy o tym, chcemy zadbać o zdrowie, bo to odchudzanie, prawda, żeby było sustainable, żeby było trwałe, no to musi być powiązane ze stylem życia. Ja też się na tym łapałam, że wiesz, że jadłam coraz mniej, a jakby mam wrażenie, że tyłam zamiast chudnąć. I dopiero jak zaczęłam, ja teraz, powiem ci szczerze, ja się bardzo dobrze teraz czuję w swoim ciele, ale jakby ja trochę się zmuszam, żeby jeść. W sensie, żeby jeść te carbsy, żeby wystarczająco jeść dużo białka, żeby wiesz, żeby mieć tych posiłków odpowiednio, tak jak ci dzisiaj powiedziałam, specjalnie zjadłam to śniadanie, chociaż mam wystarczającą ilość godzin pomiędzy posiłkami, bo staram się ten intermediate fasting trzymać. Natomiast jednak zjadłam to przed nagraniem i nie zapiłam kawą. Czyli diety, tycie, tryb życia imprezowy, powiedzmy. Bardzo, bardzo imprezowy. Praca, ale też dużo ćwiczyłaś w tym czasie. Mówiłaś, że cały czas ćwiczyłaś. Cały Coś czas pomimo ćwiczyłam. czego tyłaś. Tak. I to było tak, że po prostu nie rozumiałam tego, że ciało potrzebuje regeneracji. I jak ćwiczyłam, to też ćwiczyłam crossfit, bo moi koledzy z pracy i koleżanki z pracy ćwiczyli crossfit i to było takie bardzo popularne i chciałam, wiesz, fit in. Tak. Także dla mnie to było, wiesz, crossfit, budziłam się o 5 nad ranem, jechałam na kawa, jechałam na crossfit, do domu, kawa, wychodziłam do pracy, jadę do pracy, jestem w pracy, kawa. Kolejna kawa, jak już piję tą kawę, biorę ją do swojego biurka, to jest 9. 10:30 Czy kawa. już miałaś 4-5 kaw Tak. ze sobą? 10:30 kawa. 12 kawa. Po lunchu kawa. I jeszcze 1 kawa. Także po prostu przyszło do tego, że piłam 8 kaw dziennie. I byłam naprawdę, moje ciało tyle wody zatrzymywało, tak. I do tego jeszcze zrobiłam juicing. Czyli I myślałam, że byłam zdrowa, że zdrowo to robię. Tak. I po prostu przyszedł taki moment, że spałam bardzo źle, miałam takie jitters, tak? Miałam po prostu, było ze mną naprawdę bardzo źle i jedyne, co się modliłam do Boga, do universe, I need to get out of here. Muszę wyjechać z Dubaju. I na szczęście znalazłam taką medytację Vipassana, więc wyjechałam do Indii na 10 dni. To jest taka 10-dniowa medytacja, silent, także z nikim nie rozmawiasz. Tak? Przez 10 dni, przez 10 dni z nikim nie rozmawiasz, jesteś tylko ze swoim thoughts. Medytacja jest 10 godzin dziennie, łącznie. Wstawanie jest o 4 nad ranem. Przepraszam, siedzisz i medytujesz 10 godzin dziennie? Tak. To nie z przerwami. Okej. Ale tak, 10 godzin dziennie, o 4 nad ranem. Coś niesamowitego.
No to było powiedzmy chyba jedno z najtrudniejszych rzeczy, które zrobiłam w życiu, ale jedno z takich najbardziej, które mi bardzo pomogło. Bez kawy. Bez kawy. No po prostu było tak, że nie było kawy, ja o tym nawet nie wiedziałam. Ja po prostu powiedziałam, okej, jadę, nie ma problemu, ja po prostu chcę tam być. Był ginger tea, czyli ta herbata imbirowa. I no pierwsze 4 dni były tak bardzo, bardzo ciężkie. Po prostu chciałam po ścianie z paznokciami chodzić. Po prostu powiedziałam sobie, dajcie mi kawę, będę medytować 24 godziny na dzień. Nie? Ale nie było takiej opcji. Więc po dniu 4, 5 zaczęło się moje ciało po prostu detoxify. Także to było takie niesamowite przeżycie, ponieważ od tamtego czasu, a to było 7 lat temu, życie się tam, po prostu zmieniłam całe życie. To był taki przełom dla mnie, bo bardzo się uspokoiłam. Naprawdę zaczęłam praktykować medytację, mindfulness i od tej pory naprawdę to ten taki holistyczny sposób życia zaczęłam nim naprawdę żyć sama. I także to był taki kolejny przełom w moim życiu, że musiałam tam pojechać i to mi tak naprawdę bardzo dobrze zrobiło, bo gdybym tego nie zrobiła, to wydaje mi się, że naprawdę inaczej moje życie by poszło. Powiem ci tylko jako dygresję, że a propos Indii, umówiłam się z moją przyjaciółką z Polski, że spotkamy się tutaj w Dubaju, ona do mnie doleci, a potem pojedziemy gdzieś do Indii na jogę. I wiesz, w tamtym czasie, lecąc do Indii, piłyśmy sobie winko w samolocie, wiesz, wysiadłyśmy na lotnisku, kupiłyśmy sobie whisky, bo przecież w Indiach trzeba się odkazić, żeby nie zachorować. I nie wiedziałyśmy do końca, na co się piszemy. Przyjechałyśmy do miejsca, gdzie miałyśmy mieć tą jogę. Okazało się, że to jest ashram zamknięty i nie możemy z niego w ogóle wychodzić przez cały pobyt. Nie możemy nic pić oprócz właśnie tej herbatki, która tam była ziołowej, jeść ajurwedyjskie jedzenie. Musiałyśmy wstawać o 5 rano i medytowałyśmy i to była akurat Agnihotra yoga tam. I po prostu nie pisałyśmy się totalnie na to, nie wiedziałyśmy, że tam jedziemy, a to nam tak dobrze zrobiło. No, byłyśmy ze sobą, z własnymi myślami, w spokoju, bez używek typu kawa. Wiesz, no ten alkohol, wiadomo, jak się jedzie na wakacje, kiedyś jak się jeździło na wakacje, No tak. no to fajnie sobie gdzieś tam, wiesz, coś wypić. Takie zupełnie inne wakacje, co? Zupełnie inne wakacje i pamiętam to jako też taki duży przełom i takie, wiesz, zupełnie inne spojrzenie na wiele kwestii w moim życiu. No to było już, no myślę, że z 7 lat temu chyba, ale pamiętam, że coś niesamowitego w moim życiu, więc wiesz, no nie to samo, bo to nie jest podobnie, Vipassana, też ale... podobnie, przez coś bardzo podobnego przeszłaś, także rozumiesz, o co chodzi. Tak, zdecydowanie. No dobrze, no i wróciłaś po tej Vipassanie, bo rozumiem, że to był urlop tylko, tak? Tak. Wróciłaś do Dubaju, no i jak wyglądała ta twoja zmiana? Powiem, ten pierwszy dzień w ogóle po powrocie zapytałam swojego szefa o przerwę, ponieważ nie mogłam wrócić do pracy. Po prostu nie potrafiłam kolejnego dnia. Potrzebowałam jakiegoś takiego wyciszenia jeszcze w środku. I pamiętam ten pierwszy dzień, jak wróciłam do pracy, weszłam do Shasta Tower, tutaj w Media City i weszłam do windy i czułam moja energia, ja czułam swoją energię, każdy ma taką swoją energię i o tym się mówi, tego się nie widzi. Ale ja w tym dniu, taką aurę, tak. I ja po prostu czułam, że byłam właśnie w przetłoczonej tej windzie, bo to jeszcze było przed COVID-em, przetłoczonej windzie z chyba, nie wiem, 20 osobami, tak. I czułam po prostu czułam ludzi w swojej właśnie takiej aurze. I to było niesamowite, po prostu takie spostrzeżenie, że nie czujesz tego, ale widzisz. Nie widzisz tego, ale czujesz, że wiesz, że masz tą aurę. I po prostu dla mnie to było tak, okej, to naprawdę jest bardzo ważne. Dlaczego to wspominam? Bo to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć swoje boundaries. Tak? To jest takie... Czyli granice swoje z ludźmi, ze wszystkim, jak się żyje. I dlatego od tamtego momentu powiedziałam sobie, okej, muszę pewne zmiany zrobić. I zaczęłam mniej wychodzić, przestałam diety stosować w ogóle, zaczęłam jeść to, co chcę, ale oczywiście nie tyle, ile chcę, tylko po prostu przestałam się strasznie stresować.
I wydaje mi się, że te diety, to dietowanie tak bardzo się stresowało tym, że jak przestałam i dzięki temu, że pojechałam tam do Indii na 10 dni, mój kortyzol naprawdę opadł. I to było widać po mnie po 2 tygodniach. Wszyscy zauważyli, że zaczęłam, że byłam taka spuchnięta i to wszystko zaczęło schodzić. Więc naprawdę zauważyłam, jak stres bardzo może wpływać na to, na czyjeś samopoczucie, czy właśnie na weight loss, na wagę. Tak, tak. I tym bardziej jak wstajesz o 5 rano, to się po pierwsze nie wysypiasz, po drugie robisz crossfit, którego nie lubisz, ale też to jest deprywacja snu i ten kortyzol cały czas jeszcze rośnie. Plus masz stres pracy, plus masz za dużo kawy. Jeszcze trochę porozmawiamy o wpływie i kawy, i stresu na zdrowie w kolejnej części. Ale no dobrze, no i jak wyglądał ten początek twój jako health coacha? Jak się uczyłaś, żeby nim zostać i czy w Dubaju łatwo ci było nim zostać? Łatwo było pozyskać klientów? Powiem tak, że znowu to po prostu tak to przyszło do mnie. Także o co chodzi, to tak, że po prostu kobiety zaczęły się do mnie zwracać znowu właśnie i prosić mnie o to, żebym im pomogła zrzucić kgs. I spotkałam pewną kobietę, która wiedziałam, bo obserwowałam ją, jak żyje, wiedziałam, że żeby jej pomóc, to naprawdę muszę siebie podszkolić. I zdecydowałam się na szkolenie z Ameryki, z Health Coach Institute, dlatego że dał mi dwa dyplomy Health Coach and Life Coach. Okay. Dlatego. I tak samo po prostu wiem, że są w Dubaju instytucje, które też pomagają, ale po prostu ta mi się bardzo podobała również dlatego, że jest założona przez 2 kobiety. Female power. I bardzo mi się one podobały, sprawdziłam jej background i wszystko i po prostu bardzo mi się spodobało właśnie to, jak prowadzą tą szkołę. Dlatego, czy jest łatwo? Wydaje mi się, że jeżeli się chce coś osiągnąć, to zawsze będzie, może nie będzie łatwo, ale zawsze do tego się będzie dążyć i będzie się chciało to zrobić. A zrobiłaś tą szkołę online, czy byłaś tam w Stanach? Byłam online. Online, tak. online. Stąd z Dubaju. Tak, Pracowałaś jeszcze w korporacji i robiłaś... Tak. Okej, czyli łączyłaś to. Łączyłam I zaczęłaś to. mieć pierwszych klientów i dopiero później rzuciłaś pracę, żeby się już tylko tam tym zająć, tak? Tak i nie. Tak, że zaczęłam już coachować, jak jeszcze miałam pracę full time. W tym momencie to było, już pracowałam dla Corporate Wellbeing App. Okay. I tutaj w Dubaju to jest Tech Startup, Dubai Tech Startup i tutaj właśnie pracowałam z nimi. I to było tak, że bardzo dużo ludzi niestety zaczęło odchodzić i bardzo dużo pozycji zaczęło być właśnie made redundant. I jedna z tych pozycji była moja. A wydaje mi się, że to był taki znak z universe, od wszechświata, just go and do your thing. It's okay, it's time. Dla mnie to naprawdę dla mnie to było tak, że nie widziałam siebie w ogóle, żeby aplikować jeszcze na jakiekolwiek inne corporate prace, ponieważ robiłam to przez 20 lat. Cholas, wystarczy. Po prostu miałam takie deep calling, żeby pursuit ten właśnie health coaching, po prostu dla mnie to było takie niesamowite widzieć taką transformację w kimś, nawet po 3 miesiącach, po miesiącu, po 2, jak to po prostu ktoś się może zmienić, swój tryb życia, swoje nawyki, swoją pracę, czy swoje podejście do życia, do rodziny. Widziałam tyle transformacji, że po prostu to tak bardzo, bardzo, bardzo mnie dotknęło. Podbudowało cię na pewno, bo to jest też taka misja, prawda? Tak. Pomagania, a nie tylko praca. Dokładnie. I po prostu wydaje mi się, że zawsze jakoś tak całe życie do tego punktu mnie przygotowało przez to wszystko, co przeszłam jeszcze. I oczywiście mama moja odeszła w 2023, także to jeszcze miało duży wpływ na to, ponieważ mama miała 62 lata, była bardzo młoda, tak. Niespodziewanie odeszła, także wszystko to spowodowało to, że wiem, co jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowie. I jeżeli mogę pomóc innym na ich drodze zdrowego trybu życia,
Tak. Bardzo mnie to czuje, bardzo po prostu jestem taka fulfilled. Spełniona. Spełniona, dziękuję. Tak. No dobrze, a powiedz, jak wygląda taki twój typowy dzień? Dobre pytanie. Dla mnie zaczynam od wody z cytryną, potem medytacja, potem albo chodzę piechotką nad plażę, bo dla mnie Dubaj to jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie być blisko plaży, chodzić, czy słucham audiobook, czy słucham podcastów, albo chodzę na siłownię, ale chodzę na siłownię nie dlatego, że muszę, tylko że chcę. Bardzo mi się to podoba. I chodzę sama, nie chodzę na crossfit już, nie, wystarczy. I tak szukam różnych klas, żeby nie było boring. I potem mam call z klientkami, albo robię social media content, albo jeszcze studiuję, bo cały czas dokształcam się. Także mam call w ciągu dnia, do wieczora powiedzmy i wieczorem zazwyczaj... Okej. Gotuję również teraz o wiele więcej, szczególnie po powrocie z Polski. Zaczęłam o wiele więcej gotować i to mi się bardzo podoba, ponieważ... Co było tym momentem takim zwrotnym i dlaczego zaczęłaś teraz więcej gotować? Takim momentem zwrotnym było to, że byłam zapisana, miałam ten meal plan, tutaj jak dużo ludzi ma taką deliveries, tak, że wszystko jest delivered, masz swój meal plan, weekly, masz wszystko delivered, ale było tak, że jeszcze pracowałam właśnie dla tech startup i miałam 5 minut między jednym kolem a drugim. I byłam taka głodna, że po prostu zaczęłam jeść tak szybko, że nawet nie zwracałam uwagi na to, jak szybko jem. Zajęło mi to 3 minuty i zamiast chicken to ugryzłam widelec. I wszystkie poszły mi zęby tutaj takie skruszone na dole i na górze. I to też był taki znak. I to jest, naprawdę muszę to zestresować, jak to jest bardzo ważne, żeby spowolnić to, jak jemy. Za każdym razem, kiedy jesz pod stresem, jeżeli czujesz, że jesteś zestresowana, to zapytaj siebie właśnie to, czy am I eating under stress? I weź głęboki wdech, 1, 2, 3, żeby spowolnić właśnie swoje ciało i żeby ciało weszło w ten taki parasympathetic mode bo to jest bardzo ważne, bo to jest parasympathetic, to jest, bo po angielsku wiem, że się nazywa rest and digest mode. To jest przywspółczulny układ. Przywspółczulny, tak? Parasympathetic. Tak. I to jest właśnie wtedy, kiedy nasze ciało może, metabolizm działa dobrze i nasze ciało właśnie digestion jest dobrze przechodzi, trawienie. Bo jeżeli jesteśmy w tym stanie, który jest stresem, to nasze trawienie się zamyka, nie trawimy dobrze i to właśnie to jedzenie przechodzi w tłuszcz. Tak. I dużo ludzi o tym nie wie, dlatego za każdym razem, kiedy jesteśmy zestresowani, bardzo ważne, bardzo proszę, weźcie długich oddechów kilka i uspokójcie swój system nerwowy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. I to był właśnie też jeden z takich momentów, kiedy powiedziałam sobie, wystarczy tej pracy z corporate, po prostu wiedziałam, że to już po prostu byłam wypalona tym wszystkim i widziałam te transformacje na swoich klientkach i bardzo mi się podobało widzieć to i chciałam tak bardzo coraz więcej ludzi tym dotknąć i coraz więcej, pracować na full-time coach. Tak, jasne. No dobrze, czyli twój dzień wygląda tak, że woda z cytryną, spacer, medytacja i później dzień pracy, a wieczory? Wieczory. Dobre pytanie. Single life in Dubai. Co powiedzieć? Czasem jest Netflix, nie ukrywam. Czasem jest książka. Czasem jest tak, że odkrywam teraz nowych ludzi w Dubaju, ponieważ moje koleżanki w tamtym roku wyjechały. Większość koleżanek wyjechała, także mam bardzo dużo znajomych w Dubaju, ale wydaje mi się, że po prostu jest tak, że od nowa zaczynam te relacje, od nowa właśnie budować i może również na innym etapie. Wydaje, że poznaję innych ludzi na takich more mindful, more holistic i tak właśnie takich ludzi, którzy są na takim właśnie etapie, nie takim balowania, wychodzenia, brunches. Ja tego nie robię w ogóle już. Prawie nie piję alkoholu, powiedzmy, tak jak kiedyś, o wiele mniej.
Także na spokojnie wszystko powiem ci, wiesz, że po prostu wieczory są albo dla mnie, albo gdybym miała psa, to bym sobie chodziła z psem, tak jak Spoko, ty. jak będę wyjeżdżać, to będę ci jak ty. zostawiać czaci. Tak, Czaci u cioci Ewy. Czaci, mój piesek, jest dla mnie moją bardzo wielką nauczycielką mindfulness. Naprawdę. Ona mi pokazuje po prostu, jak ważny jest ruch 3 razy dziennie, spacer, jak ważne jest witanie się, żeby to witanie się z ludźmi i z kimś, kto jest dla ciebie ważny, było takie jakościowe, że trzeba się przytulić, trzeba spędzić chwilę na tym przywitaniu się, czy to jest rano, czy to jest, wiesz, po przyjściu. Jak ważny jest sen również, jak ważna jest zabawa. Rutyna, dokładnie rutyna. Ona codziennie o tej samej porze prosi o zabawę. Przynosi zabawkę, robi i już wiemy, że to jest czas na zabawę. Jak ważne po jedzeniu, jak ważne jest mycie zębów, słuchaj, bo ona ma swoją szczoteczkę do czyszczenia zębów i zawsze po kolacji stoi pod szafką i prosi o tą szczoteczkę. No więc po prostu No to masz to dobrego psa, bo niesamowity niektóre psy po prostu mówią sobie nie ma mowy. Tak, ona, no nie wiem, ona taka jest, wiesz, ona jest taka ufna, że nawet jak muszę jej dać krople do oczu, to jak jest ten tydzień, że jej daję, to jak idę do lodówki, ona podchodzi i patrzy na mnie i wie, że ja jej dam te krople. No ale dobra. Kochana, takie pytanie, bo chciałabym ci zadać kilka pytań o takie zdrowe nawyki, ale zanim zapytam cię o te zdrowe nawyki, to co według ciebie najczęściej blokuje ludzi przed wprowadzeniem takich zdrowych nawyków w życie? Blokuje ich czasem tak myślenie, że to jest tak albo bardzo ciężko i dlatego wydaje mi się ich to blokuje, ponieważ oni myślą, że muszą bardzo dużo zmienić. A to jest tak, że tak naprawdę nie trzeba tak bardzo dużo zmienić. Trzeba zmienić jedną rzecz i ta jedna rzecz przerodzi się w ciągu powiedzmy tygodni 2, 3 na jeszcze jedną rzecz. Ale to jest tak właśnie bardzo ważne, żeby zacząć pomału. Atomic Habits? Atomic Habits, dokładnie. I widziałam to po klientkach swoich, która na przykład jedna nie ćwiczyła już od lat, powiedzmy chyba nawet może 5 lat, nic. I po prostu dla niej ten wieczór, wieczorem po pracy to po prostu było tylko couch, sofa i tyle, tak? I widziałam, że w ogóle takiej energii za bardzo nie miała, tak? I po kilku tygodniach pracy z nią przełamała się i jedyną rzecz, która zmieniła, to jest dodała sobie taki ten właśnie reminder w telefonie, żeby iść na siłownię, żeby się, wiesz, przychodzi z pracy, zmienia ubrania na siłownię, ale co dodała, to jest tylko ten reminder w telefonie. I'm going to the gym. I od tego momentu, od tamtego pierwszego momentu, kiedy pierwszy raz poszła, to jest powiedzmy teraz chyba 6 miesięcy od tamtej pory, nigdy nie przestała chodzić. Chodzi 5 razy w tygodniu. Za każdym razem, kiedy wraca z pracy, zmienia swoje ubrania, idzie na siłownię. I jej obawa była taka, że myślała, że będzie miała w ogóle mniej czasu z dziećmi, z mężem. A w ogóle zupełnie inaczej, zupełnie na odwrót jest, ponieważ dzieci chodzą z nią na siłownię, z mężem ma teraz taką competition, kto chodzi więcej, kto robi dłużej. Także na taką zdrową kompetycję. A po prostu jest tak, że to jest taki właśnie jeden habit, który może ci pomóc zmienić wszystko. Druga klientka miała tak, że zaczęła medytować. Była bardzo, bardzo zestresowana. Bardzo zestresowana wszystkim. To nie tylko, że pracą czy dom, wszystkim, cokolwiek. Telefon zadzwonił, stres. Trzeba coś zrobić, stres. Jedyne, co zmieniła, to zaczęła medytować. Chodzącą medytację. I to jej po prostu całe życie zmieniło. Dlatego i teraz jest po prostu tak, tańczy codziennie, chodzi, pływa, medytuje, tańczy, jest bardzo, bardzo kochana dla wszystkich, zmieniła w ogóle otoczenie i zmieniła w ogóle jak się z ludźmi na co dzień komunikuje. Dziękuję. I dlatego właśnie to jest tak, że niektórzy ludzie, wydaje mi się, że właśnie patrzą na to, że trzeba tak dużo zmienić. W ogóle nie chodzę, to muszę zacząć chodzić 7 razy w tygodniu na siłownię, albo muszę coś zmienić. I za dużo sobie tak w głowie takich ekspektacji, jak ja to nazywam. Oczekiwań. Oczekiwań.
nakładają, że to trzeba wszystko tak zmienić, a naprawdę nie. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, krok po kroku. Tak. I być dla siebie takim miłym, że okej, przez tyle lat nie robiłam nic, powoli. To jedna rzecz. A druga rzecz to wydaje mi się, że też jest ważne, z kim się otaczamy, jakie mamy towarzystwo. Bo jeżeli nasze towarzystwo nie wspiera takiego zdrowego trybu życia, to też może być blokadą. Tak. A szczególnie kiedy na przykład tutaj w mieście, w takim jak w Dubaju, prawda, wszyscy wychodzą, dinner jest taki trochę show-off, tak jest mentality. Jeżeli to jest, ale jest też druga strona tego, że ludzie są bardzo aktywni. Ludzie chodzą na spacery na plażę, ludzie mają sport, water sports, tak? Tak, Hobbies. ale to jest bardzo, bardzo mądre to, co powiedziałaś, że to od ciebie zależy, kim ty się otaczasz. Wiesz, ja w swoim towarzystwie już nie mam takich ludzi, którzy chodzą na takie, wiesz, zapijane imprezy, czy głównym ich sposobem na spędzenie wolnego czasu jest brunch. Tylko to jest sport, to są wspólne aktywności, to jest jakiś, wiesz, wyjazd na hike, teraz jedziemy na retreat jogowy, czy to jest wyjazd na pustynię, czy to jest umówienie się na paddla wspólnie, czy z moją przyjaciółką gramy w tenisa, wiesz, to jest pilates, chodzimy razem na pilates z moimi jakimiś koleżankami, więc i dla mnie na przykład aktywność, dzisiaj nie zrobiłam nic rano i powiem ci, że już mam takie, kurczę, fajnie jest dzień zacząć od sportu i dla mnie to jest taka radość i ja uwielbiam tak zaczynać dzień. Tak po prostu ja sobie to ułożyłam. Bo masz energię na cały dzień, tak? Masz te endorphins w twoim ciele są takie, że czujesz, że taki happiness, także to jest bardzo ważne właśnie. I na przykład zauważyłam też, że jak ustawiłam sobie w moim planie, że będę ćwiczyć wieczorem, no to już mi się nie chciało. Już byłam zmęczona. Wiesz, i to było trochę tak, że robiłam to z musu, a jak przerzuciłam ten schedule na poranne treningi, no to wszystko się nagle odmieniło. Robię to z dużo większą, wiesz, energią, przyjemnością. Więc to też dostosowanie do swojego trybu życia. Tak. A jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałabym dodać do tego pytania, ponieważ widzę również jedna rzecz, która jest bardzo duża, bardzo wiele osób się z tym boryka. Jak jest po polsku self-sabotage? No sabotowanie siebie. Sabotowanie siebie. I to jest tak, że bardzo dużo ludzi właśnie ma tak, że wie, co chce robić, ale tego nie robi. A jako coach ja im nie mówię, co mają robić. Tak. Bo ja nie jestem terapeutą, tylko ja po prostu od nich to wyciągam ze środka. I to jest bardzo ważne, ponieważ ludzie nie lubią właśnie, musisz ćwiczyć 5 razy w tygodniu i go, nie? Tak. Ile to potrwa? Tydzień? Jestem teraz z tobą na oczyszczaniu w tym tygodniu od cukru, glutenu, mleka, kawy. Prawda? 5. dzień mamy dzisiaj. Jest cudownie. 2 dni. Ale pamiętam to pytanie. Pamiętasz tego jednego chłopaka, który zapytał na grupie, bo mamy swoje community i zapytał, czy może zrobić wyjątek i zjeść tam, powiedzmy, mięso. Czy wypić kieliszek wina. Kieliszek wina, tak, to było kieliszek wina. I on chciał dostać od ciebie zgodę na wyjątek, bo on chciał na ciebie przerzucić odpowiedzialność za swoją decyzję. A jakbyś mu nie pozwoliła, to też to by była twoja wina, ty byś była tą złą. A ty odbiłaś tę piłeczkę w tak piękny sposób i powiedziałaś mu, wróć do swojej intencji. Po co to robisz? Jak będziesz znać swoje why, to później łatwiej ci będzie podjąć decyzję. I to why. Tak, bo to why jest takie bardzo... Dziękuję, że to w ogóle przypomniałaś, tak, bo to jest takie właśnie, to jest why, to jest twoje. Nikt tego, nie ma takiego samego, powiedzmy. Jest jakaś tam reguła, ale każdy ma swoje. To jest najważniejsze. Jeżeli cokolwiek chcesz osiągnąć w życiu i chcesz do celu iść, dlaczego chcesz to robić? To jest takie why. I to nie jest tylko why, tylko jeszcze idziemy głębiej. Why underneath the why. Jeszcze głębiej. Dlaczego? I po prostu pytać się tak, wiesz, naprawdę dużo razy siebie, dlaczego chcę to robić. Tak. I to jest właśnie takie bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. Ale wydaje mi się też, że ludzie w tym, szczególnie teraz, są bardzo zagubieni. Że oni chcieliby być spokojniejsi, chcieliby schudnąć, chcieliby być zdrowsi, chcieliby być bardziej aktywni, ale są trochę zagubieni, bo ilość informacji, która do nas dociera jest tak duża, że już nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Dlatego chciałam też cię trochę zapytać o takie konkrety, na przykład z tą kawą. Czy kawa jest tak bardzo szkodliwa, czy może też być zdrowa?
I ja ci odpowiem w taki sposób, że to nie jest tak albo nie. Wydaje mi się, z mojego punktu widzenia jest tak, że zależy od ilości. Zależy, jak zaczynamy ten dzień, bo jeżeli zaczynamy od kawy, to właśnie nasz żołądek jednak powie nam, to nie jest to naprawdę to, co chcę, to, co potrzebuję, bo potrzebuję, powiedzmy, jedzenia, tak, dla energii. Tak. Dla prawdziwej energii nasze ciało potrzebuje zjeść, tak? I jeżeli zaczyna się dzień samą tą kawą, no to może nie być najlepsze dla nas. Jeżeli zaczyna się dzień ze śniadaniem i z kawą, może będzie lepiej, tak? Zależy właśnie od jak się tą kawę pije, kiedy się pije, ile jej się pije. I wtedy również wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie siebie obserwowali. Na przykład jeżeli pijesz kawę po 3 p.m., po 15, zaobserwuj sobie, czy dobrze śpisz. Czy nawet po 18. Widzę ludzi, niektórzy piją kawę po kolacji. Ja nie potrafię, ale niektórzy ludzie piją po kolacji i sobie śpią, mówią, że śpią normalnie, że śpią dobrze. Ale najważniejsze to naprawdę patrzeć, tak, mieć taką self-awareness, żeby patrzeć, jak moje ciało na to reaguje. No tak, ale to też łatwo zrobić, łatwo powiązać z tym self-sabotaging, bo ja mogę sobie mówić, mnie to nie szkodzi, mnie to nie szkodzi i ciągle to robić. Wiesz, to był też mój case. Ja wstawałam i czułam od rana, że ja chcę napić się ice latte na coconut milk. I dopiero po czasie, tak naprawdę teraz dzięki temu też oczyszczaniu zauważyłam, jak nie mogę tej kawy pić, że ja tak naprawdę jestem głodna. Że tak naprawdę to nie chodzi o tą kawę, tylko po prostu to kokosowe mleko, które jest słodkie, zabijało u mnie to poczucie głodu. A ja myślałam, że po prostu jestem uzależniona od kawy. I to jest trochę tak, że jednak ludzie potrzebują wiedzieć, potrzebują konkrety, ile tej kawy. Czyli na przykład, czy jedna kawa jest okej, czy 2 kawy są, wiesz, potrzebujemy tych konkretów. Czyli na przykład, że nie na pusty żołądek. Wydaje mi się, że moja opinia jest taka, że na pusty żołądek na pewno nie jest dobrze, ponieważ dla mnie najważniejsze jest śniadanie. I różni ludzie jedzą śniadanie o różnej porze dnia, ale wydaje mi się, że pierwszy posiłek jest bardzo, bardzo ważny, bo ten posiłek nam daje energię. Więc kawa czy jest zła? Wydaje mi się, że nie, tylko zależy, kiedy jest pita. Jasne. No dobra, no to wspomniałaś już o śnie, jak on jest ważny i jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego on jest tak ważny, no i jak poprawić jego jakość. Wszystkie klientki, z którymi pracuję, po prostu to jest niesamowite, jakie zmiany ich w życiu nachodzą, kiedy uregulują swój sen. I to jest po prostu niesamowite. I jak byłyśmy nawet na Mind Valley, tak? To Steve Bartlett was talking about. Rozmawiał o jednej tej rzeczy, która jest taka, które ludzie nie robią, która jest bardzo ważna dla niego, to jest sen, tak? Nawet Brian Johnson, oglądałam o nim właśnie dokumentarz, teraz w Netflixie jest, też chodzi spać o tej samej godzinie i mam chyba 100% w ogóle sleep score, to jest niesamowite. Jak mierzysz sleep score? Na Watch. Ja mam Apple Watch? Garmin, czasem też używałam Whoop, ale miałam 2 Watche, więc troszeczkę to dziwnie wyglądało. Jeden wystarczy. Jeden wystarczy. Więc dlaczego jest ważne? Ponieważ nasze ciało się regeneruje w ciągu, jak śpimy. A jak nie śpimy za dobrze, czy nie śpimy wystarczająco, no to ta regeneracja jest krótsza. To jest wpływa na nasze starzenie, tak? Na nasze samopoczucie, na naszą energię, na następny dzień, więc nasz poranek, wydaje mi się, zaczyna się od snu, od jakości snu. Czyli jesteś zwolenniczką tej teorii, że 7,5 godzin to jest takie minimum 8. Minimum 8, okej. 8. Oczywiście każdy jest inny i to jest też bardzo ważne, żeby słuchać siebie. Jeżeli komuś wystarczają 6 godzin, nie ma problemu. Każdy, wiesz, i funkcjonuje inaczej. Także i są wyjątki od reguły, ale wydaje mi się, z tego co widziałam na swoich klientkach, to jak śpią 8 godzin plus, to po prostu jest niesamowita metamorfoza w nich. Ja też zauważyłam u siebie taką zmianę w jakości snu i też czytałam potem badania, które potwierdzają, dlaczego tak się czuję, że w momencie, kiedy napiłam się na przykład lampki wina wieczorem,
to alkohol wpływa bardzo mocno na tą płytką fazę snu, nie na głęboką, bo głęboka regeneruje ciało, ale alkohol wpływa na tą płytką, a płytka powoduje, że my regenerujemy się mentalnie, czyli my wtedy wszystkie stresy, wszystkie jakieś niepokoje, ta płytka faza, to też jest ta faza, gdzie się śni, no to tam to wszystko przerabiamy. I teraz jeżeli zaburzamy ją tą jedną lampką wina wieczorem i ona codziennie jest zaburzona, to w konsekwencji prowadzi Tak. do nawet do depresji, do niepokoju, do tych anxiety porannych i tak dalej. I to też bardzo można zauważyć dobrze, jak po imprezie budzisz się bardzo wcześnie, bo ciało już jest wypoczęte, ale nie masz tej porannej, płytkiej fazy snu. Tak. Tych snów takich. I alkohol bardzo może zaburzyć właśnie ten sen. Tak, Nawet więc- jeden kieliszek, 2 czy 3. Tak. Pamiętam, widziałam po sobie, po swojej właśnie, szczególnie na łup, można zobaczyć właśnie jak ta regeneracja jest na czerwonym, po prostu nawet po jednej. Nawet po Widać. A wyobraź sobie, jeżeli ta jedna jest na przykład codziennie Tak, do tak, obiadu tak, dokładnie. i ludzie myślą, że wino jest dobre. Tak. To jest zawsze neurotoksyn, Tak. prawda? Tak, że to jest tylko jedna. Tak, Ale tak. jeżeli to jest, wiesz, jedna na jakiś czas, okej, ale jeżeli to jest taki habit codzienny, no to będzie miało, to bardzo dużo może zmienić. Ale widzę też, że ja na przykład staram się mniej pić albo w ogóle ostatnio, ale jeżeli już mam na przykład jakąś lampkę, to raczej w ciągu dnia. Czyli na przykład jak idziemy gdzieś, nie wiem, na łódkę, czy gdzieś wchodzimy ze znajomymi, to raczej w ciągu dnia, a już wieczorem wtedy nie, bo mam wrażenie, że ten alkohol już zdąży tam Tak. wyparować, powiedzmy, Tak. do momentu, kiedy pójdę spać i wtedy mam dobrą jakościowo noc Tak. i jestem wypoczęta następnego dnia. A jeżeli jeszcze możesz wybrać po prostu takie albo organiczne, bio, albo naturalne. Wina naturalne są teraz bardzo dobrze, że się robią bardzo popularne, nawet w Polsce są. Pamiętam, chodziłyśmy z moją koleżanką do Mierzyńskiego. Ma wina naturalne i też polecam bardzo, w Dubaju też są miejsca, gdzie sprzedają wina naturalne. Nie jest jeszcze aż tak bardzo popularne jak w Europie, ale polecam, ponieważ wino naturalne nie ma sulfates, nie ma sulfatów. Tak. I to są właśnie takie, niestety takie substancje, które mogą bardzo na nas źle wpływać i to właśnie na ten samopoczucie, na sen, na wszystko. Więc jeżeli kiedykolwiek możesz wybrać, ktokolwiek też słucha, to starajcie się wybierać naturalne wina. Nawet czy ktoś robi swoje wino, zazwyczaj też nie dodają sulfatów, a to jest bardzo, bardzo ważne. Okej, dziękuję za to. A co sądzisz, Ewa, o powszechnym dostępie do środków typu Ozempik? Aha. No Bo tak, odchudzanie, no i Ozempik. Może dla niektórych to jest okej, ale no właśnie, czy to może być też szkodliwe? Co ty o tym sądzisz? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś to robi pod supervision, jeżeli ma doktora, z doktorem to robi i robi dla na przykład takich właśnie celów, że po prostu nie ma innej opcji, że już jest tak dla niego, czy dla niej za późno, że jest czy ma cukrzycę na przykład, tam level jest 2, 3, tak? Czy jest naprawdę tak za późno i z doktorem się to robi, to może bardzo dobrze wspomóc, prawda? To taką szybsze chudnięcie, tak? Utrata wagi. Ale jeżeli widzimy ten trend teraz wszędzie, dzięki celebrities, że ludzie po prostu dzielą się tym Ozempikiem jak cukierkami, dokładnie, no to jest troszeczkę niepoważne, ponieważ też bardzo dużo było takich przypadków, gdzie czy ktoś zmarł, czy ktoś po prostu zaczęły im te wszystkie organy usiadać. Także mam klientkę, która też była na tym dużo razy, ale co u niej się wydarzyło na przykład, zaczęła brać, schudła, przestała brać i przytyła. Ale jak przytyła, jak się tyje, to się tyje tylko tą tkankę tłuszczową, a nie tą tkankę mięśniową, bo jeżeli chodzi o tkankę mięśniową, to trzeba ćwiczyć. A jeżeli ktoś tylko bierze injection, bez żadnego ćwiczenia, nic, i potem przestaje i jest taka faza, że nie bierze tej injection, no to jest bardzo, bardzo właśnie takie, niestety taki side effect jest, że przebiera się na wadze. Także mam klientkę, która po prostu powiedziała sobie mam dosyć,
wyrzuciła to w ogóle i powiedziała, że chce w końcu zrobić to w taki sposób sustainable, Tak. żeby to miało takie właśnie Długotrwałe. long term, długotrwałe, dokładnie. I tak patrzeć na to, dlaczego ja jestem w takiej sytuacji, gdzie ja jestem, jakie moje te właśnie daily habits na to wpływają, że jestem w takiej sytuacji i jak to mogę zmienić sama na początek, a bez właśnie takiej interwencji, gdzie to może naprawdę mieć bardzo szkodliwy, bardzo zaszkodzić nam Myślę, na że nasze jeszcze nie za bardzo wiemy, prawda? I Jak to może dokładnie. długoterminowo działać na organizm, bo jest to albo pomoc, albo pewnego rodzaju quick win dla niektórych. Tak jest. Natomiast nie wiemy, co to może przynieść w Dokładnie, konsekwencji. bo to jest dopiero, powiedzmy, nie było badań za 5-10 lat, nie wiemy, jaki będzie miało wpływ na ludzi. I też tak sobie myślę, że kiedy to bierzesz i nie chce ci się jeść i potem przestajesz to brać, to no wiadomo, że trzeba ćwiczyć i trzeba spalać, ale też to może prowadzić w niektórych przypadkach do takich zaburzeń odżywiania, bo już później tak ekscesywnie nie chcesz jeść i minimalizujesz, no i to też prowadzi do tego, że zmniejszasz tą liczbę kalorii, ale też no, wartości odżywcze, które przyjmujesz. Dokładnie, tak. A na Instagramie widzimy po prostu te celebrities, które na przykład zaczęły brać, tak jak wiem, że Christina Aguilera bardzo dużo schudła, no i tam dużo też ludzi innych, ale to nie widzimy ich takiej codziennego życia, tak? Jak naprawdę oni żyją, jak jedzą, co jedzą, kiedy jedzą i to wszystko, tak? Także widzimy tylko taką okej, ona super teraz wygląda. Ale to jest bardzo zgubne. Tak, czyli takie 2 rady zawsze przy konsultacji z mądrym lekarzem i żeby to też miało związek z innymi sferami życia, z całościowym, holistycznym podejściem do zdrowego życia i do odchudzania, ale to raczej do zdrowego życia, Tak. a nie jako taki quick win. Dokładnie. Okej. No dobrze, a powiedz Ewa, czy twoim zdaniem suplementy diety są konieczne, czy wystarczy zdrowa dieta? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że niektóre suplementy bardzo pomagają. Na przykład z wiekiem, tak samo jak prawda, szczególnie dla kobiet kolagen. Bardzo polecam omega-3, ponieważ omega-3 jest takim suplementem, którym nie dostarczamy wystarczająco z diety, bo na przykład jeżeli chodzi o ryby, tak, czy jemy ryby, czy salmon, czy tuńczyk, czy sardynki, czy w Polsce może więcej ludzi je śledzie na przykład, tak? Oczywiście, pycha. Tutaj wydaje mi się, że mniej, prawda? Kiedy jadłaś śledzia w Dubaju? No ja jem, bo mój mąż przygotowuje no takie to w zalewie proszę. z cebulką. No to super, no to widzisz. Ale widać jednak, że ta dieta taka codzienna tutaj jest... Zapraszam cię. Bardzo, bardzo chętnie. Bardzo jest taka uboga właśnie w omega-3. Także bardzo polecam, ale taki, żeby był taki quality omega-3. Właśnie. Tak. Także trzeba też uważać, jakie tam, czy w pigułkach, czy coś tam. Polecam, jest taka... Są takie właśnie marki, które sprzedają taki olej i on jest taki dobry właśnie dlatego i bardzo dobrze się absorbuje. Omega-3 bardzo mi pomogła z zapaleniami, bo ona działa przeciwzapalnie, więc... Na anti-inflammatory, tak. Tak. I właśnie to zaczęłam kupować z takiego sprawdzonego źródła. Podobno jak się łyka omega-3 i czuć rybą, to znaczy, że to nie jest dobre. Tak. Więc powinno się zwracać uwagę na źródło bardzo, jeżeli chodzi o omega-3. A jeżeli chodzi o inne suplementy, to wydaje mi się, że tak samo. Każde ciało reaguje inaczej. Trzeba naprawdę sprawdzać na sobie, co mi pomaga, co mi tam nie pomaga. Witamina C, witamina D, oczywiście, wiadomo, jeżeli nie dostarczamy dla ciała wystarczająco witaminy D, szczególnie w zimie, na przykład w Europie, no to trzeba więcej, tak? Tutaj mamy słońce, więc możemy mieć witaminę D codziennie ze słońca, organic. Także... Chociaż też tutaj podobno jest takie nachylenie padania promieni słonecznych, że ta absorpcja witaminy D jest chyba od 7 do 11 rano. Też tak słyszałam, tak. Także jeżeli ktoś chce suplementować, najważniejsze wydaje mi się zrobić sobie badania krwi. Czyli chodzimy rano po prostu bez filtrów na twarzy i poranne spacery. Tak jest, na plaży, na piasku. Grounding. Tak.
Wydaje mi się, że najważniejsze zrobić badania krwi i naprawdę zobaczyć, czy jest jakiś, że zobaczyć, czy jakieś minerały są na minusie, czy są na zielono, tak? Jeżeli tak, to od razu widzisz czarno na białym, co tobie potrzeba. I to jest właśnie takie bardzo ważne, żeby nie generalizować, bo każdy jest inny, każdy ma inne ciało, potrzeby, metabolizm, DNA, wszystko jest inne. Także wydaje mi się, że ja najbardziej polecam zrobić sobie badania krwi przynajmniej raz na 6 miesięcy, raz na rok i zobaczyć czarno na białym, co mi potrzeba. Fajne jest to w Dubaju. Mam nadzieję, że to się zmienia nie tylko w Dubaju, ale też w Polsce i na całym świecie, że coraz częściej spotykam się z takimi lekarzami, którzy podchodzą holistycznie do zdrowia. Że nie tylko zaleczają to, co nie działa dzisiaj, tylko już sprawdzają trochę głębiej i też wiesz, jaka może być tego przyczyna i też, żeby nie wpłynąć na przykład tym lekiem na coś innego, więc bardzo to sobie tutaj cenię. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest każdy lekarz, no ale jak się znajdzie już tych odpowiednich, no to naprawdę to jest tutaj Tak, zgadzam się. fajne. No dobrze, a jeżeli jeszcze mogłabyś dać takie rady ludziom, którzy borykają się ze stresem i już powiedziałaś trochę o tym, żeby zminimalizować kawę, że medytacja pomaga, że te oddechy w momencie, kiedy czujemy się tacy zaniepokojeni w danym momencie. Ale co jeszcze możemy zrobić, żeby jakby usprawnić to nasze życie, żeby ten stres negatywnie na nas nie wpływał? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre pytanie. Stres nie jest dla nas taki zły. Potrzebujemy trochę stresu, bo jeżeli nie ma stresu w ogóle, no to jest też na drugiej takiej stronie, taka druga strona tego, że to nie jest dobra. Także troszeczkę stresu jest dla nas dobre, bo nas motywuje. Wydaje mi się, że każdy potrzebuje znaleźć taki swój balans i znaleźć coś, co kocha robić. To jest takie bardzo ważne. Jeżeli ktoś kocha jeździć na rowerze i to może być dla niego medytacja albo dla niej. To nie musi ktoś, wiesz, siedzieć na plaży, i to jest, wiesz, na 100% każdemu pomoże. Tak. Każdy musi znaleźć, ja znowu odpowiem tak, że każdy musi znaleźć to, co kocha. Jeżeli to jest jazda na rowerze, czy bieganie, czy spędzanie czasu ze znajomymi, czy z psem, czy ze zwierzaczkiem, czy ze swoim partnerem, czy czytanie książki, czy naprawdę jakoś tam znalezienie swojej medytacji. Czy jakieś hobby, po prostu swoje hobby albo jakąś taką pasję. Wydaje mi się, że im więcej czasu, nie wydaje mi się, widzę to na swoich klientkach i na sobie, że o ile więcej czasu spędzamy na takie rzeczy, które nas, nasze ciało, naszą duszę karmią, dziękuję, to właśnie wtedy jest ten stres tak schodzi. No i oczywiście chodzi o balans, tak? Jeżeli wiemy, że w pracy ta praca nas bardzo stresuje, no to trzeba być świadomym tego, że trzeba znaleźć coś, co ten balans jakoś tak nam przyniesie. Albo zapytać siebie, czy ta praca jest tego tak naprawdę warta. Bardzo, bardzo trudno jest w tych czasach, wiesz, tak nie robić czegoś, bo mam to w planie, bo mam to, wiesz, bo muszę to zrobić, albo bo wiesz, bo wszyscy coś robią, no to ja też to chcę robić, a ja się też złapałam kiedyś na tym, że nawet zmuszałam się, żeby medytować i to było w moim dzienniku zapisane, że ja muszę, to ja szłam i po prostu zmuszałam się do tego i to było dla mnie tak niszczące. Dokładnie. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, że jejciuś, moim marzeniem jest, żeby po prostu poleżeć i nic nie robić. A ja po prostu nie mam na to czasu, a bym chciała tylko poleżeć i nic nie robić. Tak samo jak moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, wiesz co, ja mam takie hobby, że ja lubię siedzieć i patrzeć w dal. I ja mówię, Boże, jak pięknie, że się w ogóle umiesz do tego przyznać. I powiem ci, że w tym natłoku potrzebny jest nam po prostu taki święty spokój. Tak. Szczególnie w Dubaju. W ogóle to jest niesamowite, bo to jest po prostu, to jest niby nic, ale to tak dużo daje. A szczególnie jeżeli patrzysz w naturę, jeżeli spędzasz czas w naturze, to jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest takie oczyszczanie właśnie tego, wiadomo, tutaj wszystko jest tak, w Dubaju jest go, do, more. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie znaleźć tak czas tak dla siebie, to co tobie sprawia przyjemność, a nie co wszystkim powinnaś robić. Dokładnie tak. Ewa, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, że tutaj do mnie przyszłaś, że się podzieliłaś swoją wiedzą i swoją historią również. Na koniec, jakbyś mogła powiedzieć dla osób, które by chciały się z tobą skontaktować, jak najlepiej to zrobić? To jestem najbardziej aktywna na Instagramie, Ewa Golan.
Jestem też na LinkedIn, Ewa Golan, na Facebooku raczej nie, już. Także tak, mam stronę też Ewa Golan, także wszystkie informacje są na mojej stronie i na Instagramie. Super. Bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże właśnie ludziom, którzy starają się tak żyć troszeczkę bardziej holistycznie. I Jak dla mnie Twoja historia jest inspirująca i Twoja wiedza również, a to, że jestem z Tobą w tym momencie w procesie oczyszczania, to wiem też z praktyki, że Twoje podejście do tego procesu jest też cudowne, więc myślę, że na pewno to da wielu osobom. Dziękuję. Ślicznie, Emilia. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy i zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, to mam do Ciebie prośbę. Podziel się nią ze znajomymi i zostaw pozytywną ocenę. Zachęcam Cię również do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mojego konta na Instagramie. Adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Do usłyszenia, pa!